Dzień dobry. Wielu z Was obecnie zastanawia się nad tym, czy warto kupić mieszkanie, czy to dla siebie, czy na inwestycje, a jeżeli macie mieszkanie lub dom, no to zastanawiacie się, czy przypadkiem nie nadeszła pora, aby go sprzedać, bo być może zarabianie na najmie tego domu nie jest najlepszym czasem. Niektórzy chcą zamienić też na przykład małe mieszkanie na większe lub odwrotnie. I w tej audycji dzisiejszej powiem trochę o Polsce, ale chcę Wam przede wszystkim pokazać sytuację na rynkach mieszkaniowych w Europie, a w zasadzie w niektórych państwach, w Niemczech, Francji, Szwecji, Austrii i Anglii. Nie jednak odnosząc się również do rynku polskiego, po to, żebyście mogli poznać różne rynki i sprawdzić, czy przypadkiem nie jest tak, że idą one wszystkie w tym samym kierunku, choć przecież wyrosły zupełnie z innej bazy historycznej, z innego etapu rozwoju, co też pozwoli Wam ocenić, jak działać na rynku polskim. Przy okazji informuję Was, że taki bardzo długi artykuł nasycony ogromną liczbą danych z linkami do źródeł z różnych krajów pokazujących właśnie sytuację tamtych rynków, a także rynków polskiego znajdziecie na naszym kanale w serwisie Patronite. Link zamieszczę w opisie oraz w przypiętym komentarzu do tego filmu. Znajdziecie tam też dużo różnych innych treści dostępnych wyłącznie dla patronów, a będąc naszym patronem pomagacie nam w ogóle rozwijać również ten kanał i to naprawdę za symboliczne kilka złotych możecie uczynić, dostając w zamian dostęp do dodatkowych treści. Podobnie zapraszam do wspierania nas na kanale YouTube, gdzie znajdują się treści wyłącznie dla wspierających, a niektóre wykresy użyte w tym filmie znajdziecie również na naszej stronie symen24.pl, gdzie są również kursy obrotu nieruchomościami. Dodam, że w tym artykule na Patronite omawiamy ceny nieruchomości, ich prognozy, dostępność kredytów hipotecznych, dostępność programów wspomagających kupujących, polityki rządowe w różnych krajach, regulacje, trendy w wynajmie w kontrze do trendów w zakupie mieszkań oraz wpływ demografii i migracji w danych krajach, no i także odniesienie do tego, co dzieje się w Polsce, bo myślę, że z tych krajów, sytuacji tamtych państw możemy wyciągnąć wnioski dla nas. Jak powiedziałem, tam jest mnóstwo danych, a tutaj przedstawię, no powiedzmy, coś w rodzaju wniosków końcowych. Otóż analiza rynków mieszkaniowych Niemiec, Francji, Szwecji, Austrii i Anglii ukazuje wspólny mianownik. W XXI wieku mamy w tej chwili okres jakiegoś wyraźnego schłodzenia po latach boomu, spowodowany głównie wzrostem stóp procentowych i kosztów kredytu. Oczywiście powiecie, że tam kredyty są znacznie niższe niż w Polsce oprocentowanie. Tak, to prawda, ale we wszystkich tych krajach w latach 2022-2023 nastąpiło pogorszenie dostępności mieszkań, czy też poprzez spadek zdolności kredytowej i popytu na zakup, jak to było w Niemczech, Szwecji czy Zjednoczonym Królestwie, czy wręcz pierwszy od lat spadek cen nieruchomości, na przykład we Francji i Austrii, chociaż w Niemczech również taki spadek mieliśmy. Polityka banków centralnych, czyli EBC, Riksbank, BOE, odegrała tu kluczową rolę. Szybkie zaostrzenie warunków finansowych zahamowało wzrosty cen i ujawniło strukturalne problemy. Niedobór podaży mieszkań i nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych. Rządy poszczególnych państw reagują szeregiem środków. No mamy jakieś różne osłony, dopłaty do czynszów, zamrożenia ich wzrostu, czy też nawet ograniczanie, nie tyle zamrożenie, ale ograniczenie tego wzrostu. No to na przykład we Francji i Austrii. Poprzez stymulowanie popytu, gwarancje kredytowe, ulgi podatkowe, to w Anglii i Francji, poprzez działania zwiększające podaż, na przykład reforma planowania i wsparcie budownictwa, tu Niemcy i Anglia. W krajach o dużym sektorze najmu,
to szczególnie Niemcy, Austria i Szwecja, wyzwaniem jest pogodzenie interesów najemców i inwestorów. Stąd na przykład Niemcy i Austria przedłużają lub wprowadzają limity czynszów. A Szwecja natomiast rozważa deregulację, aby zachęcić budujących, czyli osoby, które stworzą nowe mieszkania. Czy niektóre te działania nie przypominają Wam działań polskich władz? Przypomnę, bezpieczny kredyt 2% i ciągle opowiadany przez nowe władze kredyt, dopłaty do kredytu do pierwszego mieszkania. W Polsce co prawda na razie nikt nie mówi o deregulacji rynku najmu, która szczerze mówiąc mogłaby się przyczynić do nawet nie tyle budowania nowych mieszkań na wynajem, ale po prostu do uwolnienia tych mieszkań, które z powodu obaw, wręcz lęków niektórych właścicieli przed napotkaniem złego, w cudzysłowie, czyli krótko mówiąc niepłacącego lub dewastującego mieszkanie najemcy, nie są puszczane na rynek nieruchomości. Warto się nad tym zastanowić, szczególnie, że w niektórych krajach trendy wynajem kontra zakup odwróciły się tymczasowo na korzyść najmu. Obecnie rekordowo duże odsetki ponoszone przez młode pokolenia chcące kupić sobie mieszkania sprawiają, że coraz więcej osób woli wynajmować zamiast kupować. Jest to po prostu przymus ekonomiczny. Nie stać ich na kupienie mieszkania, nawet jeśli by chcieli je kupić. Więc muszą wynajmować i to wszystko winduje czynsze i tak na przykład czy to w United Kingdom, czy w Austrii jednak te czynsze wzrosły, a wzrost tych czynszy pogłębia dostępność mieszkań. Jednocześnie czynniki demograficzne i migracyjne dodatkowo obciążają niektóre rynki. Historycznie wysoka imigracja do krajów Europy Zachodniej, szczególnie do Niemiec i Wielkiej Brytanii, napędza popyt na mieszkania, zwłaszcza na wynajem, co w warunkach ograniczonej podaży prowadzi do powstawania luk mieszkaniowych. Z kolei starzenie się społeczeństw i urbanizacja to kolejne wyzwania. Rośnie zapotrzebowanie na mieszkania dostosowane do nowych potrzeb, do potrzeb seniorów, singli w dużych aglomeracjach, podczas gdy wiele starszych nieruchomości wymaga modernizacji energetycznej. I tutaj od razu dodam też, że przecież teraz właśnie, kiedy nagrywam tę audycję, odbywa się szczyt w Brukseli poświęcony znalezieniem pieniędzy na wzrost obronności, zdolności obronnych Unii Europejskiej, a jednocześnie ciągle jest ta doktryna Zielonego Ładu, która wymusza, czy wymuszać będzie wkrótce znacznie cieplejsze budowanie oraz ocieplanie, czy w ogóle raczej tak precyzyjniej znaczącą termomodernizację zarówno pod względem izolacyjności, jak i wykorzystywanych źródeł energii w mieszkaniach. I na te działania również Unia przewiduje, że jakieś pieniądze znajdzie, bo wie, że wiele osób niemajętnych sobie po prostu z tym nie poradzi. No to ja mam pytanie teraz, czy Unię stać jednocześnie będzie na zwiększanie wydatków na obronność i na tę taką walkę o ochronę klimatu poprzez zmniejszenie energożerności mieszkań, czy też może okazać się, że obronność jest ważniejsza, bezpieczeństwo jest ważniejsze niż w tej chwili to, czym ktoś ogrzewa mieszkanie. Moim zdaniem, jeżeli kołderka okaże się za krótka, to ja bym na pierwszym miejscu postawił jednak bezpieczeństwo. Nie wiem jak wy, możecie napisać w komentarzach. Patrząc całościowo, wszystkie te 5 rynków przechodzi obecnie okres korekty i dostosowania. Ceny nieruchomości w większości z nich przestały rosnąć, w kilku spadły, co teoretycznie powinno poprawić nieco dostępność mieszkań, ale tylko dla tych to się stanie, którzy zachowali zdolności finansowe. Niestety dostęp do kredytów pozostaje nadal w tych krajach czynnikiem mocno ograniczającym popyt. Dopiero jakieś takie wyraźniejsze spadki stóp procentowych prognozowane
na powiedzmy najbliższy czas mogą ponownie ożywić te rynki. I tak naprawdę również chyba czekamy w Polsce na to, bo odnosząc się do tych mglistych obietnic jakiegoś programu Pierwsze Klucze, w który już niewiele osób wierzy, to chyba tak naprawdę znacznie większe ożywienie na rynku nastąpiłoby wtedy, kiedy raty kredytów byłyby niższe, kiedy oprocentowanie kredytów, tych zwykłych komercyjnych, nie z jakimiś dopłatami, po prostu byłoby niższe. Dodam też, że w tych wszystkich krajach, które wymieniłem wcześniej, nieco różny jest stosunek społeczeństwa do tego, czy być najemcą, czy też być właścicielem mieszkania. I tak naprawdę w Niemczech, no to większość ludzi mieszka w wynajmowanych mieszkaniach, czują się w tym dobrze, ale są też takie kraje, w których ludzie lubią własność. No i są też takie kraje jak Austria, gdzie jest bardzo duży sektor tego, nazwijmy to w cudzysłowie, w dużym cudzysłowie uproszczeniu, państwowego wynajmu, takiego najmu, nazwijmy to komunalnego, no, czy socjalnego, tak jak się to nazywa w Polsce. Ale to, że jest to tak popularne, owocuje również tym, że na takie mieszkanie można czekać kilkanaście lat, a to już jest trochę absurd. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli nie zmieni się podejście rządów europejskich, to widząc znaczenie sektora mieszkaniowego dla stabilności społecznej i gospodarczej, prawdopodobnie będą kontynuować lub nawet intensyfikować interwencje. Ja mówię o tych 5 krajach oczywiście. Inwestycje w publiczne mieszkalnictwo, ulgi dla kupujących na pierwsze mieszkanie, reformy prawa najmu. Nawet jest rozważane takie niestandardowe rozwiązanie, jak wykorzystywanie pustych biurowców na mieszkaniach. To szczególnie we Francji i w Niemczech, chociaż w Polsce również się uważa, że niektóre te lokale czy też budynki biurowe należy przekształcić na mieszkania. Mimo krótkoterminowych różnic, np. głębokości spadku cen, czy też stopnia regulacji rynku, długoterminowe wyzwanie dla tych krajów jest wspólne. Zapewnienie dostępnych cenowo mieszkań dla rosnącej albo zmieniającej się populacji. Kraje z silnym sektorem publicznym, Austria, częściowo Niemcy, nieco łagodniej przechodzą ten kryzys dzięki istniejącej infrastrukturze mieszkań społecznych, podczas gdy tam, gdzie rynek opiera się głównie na własności prywatnej, czyli w United Kingdom czy też Szwecji, wstrząs jest bardziej odczuwalny. Od razu uprzedzając ewentualne komentarze, że u mnie w jakimś tam mieście w Niemczech, w Londynie czy gdzieś jest doskonale albo fatalnie, no to pragnę zauważyć, że to co ja opowiadam jest o ogólnej sytuacji tych krajów, a nie o poszczególnych miastach, a rynki mieszkaniowe są lokalne i to dokładnie tak samo działa w Polsce. Czym innym jest rynek mieszkaniowy w Warszawie, a czym innym w Łomży, Małkini, Olkuszu, Lublinie. Tak to po prostu jest. Różne miejscowości przyciągają lub tracą liczbę ludności. No i trzeba też podkreślić, że te dane odnoszące się do demografii i migracji dla różnych krajów są różne. Najlepszą dzietność, można tak powiedzieć, ma Francja, chociaż nadal jest to niski poziom dzietności, a Polska to w ogóle jest gdzieś w ogonie dzietności, co oznacza, że nasza demografia będzie powodować spadek liczby ludności w Polsce, chyba że nastąpi jakaś mocna imigracja do Polski. Na razie jednak Polska nie jest na pewno tak atrakcyjnym krajem dla imigrantów jak Niemcy, czy nawet ta wspomniana Francja. Dlatego też większość prognoz demograficznych w różnych wariantach prowadzonych dla Polski i w różnym stopniu uwzględniających migrację mówi o tym, że w większości polskich powiatów będziemy mieli do czynienia z dużym spadkiem liczby ludności. Ale audycje o wpływie polskiej demografii i migracji na rynek mieszkań w Polsce są na naszym kanale i jeżeli się tym interesujecie, no to po prostu odszukajcie te audycje. Nie będę teraz powtarzać wcześniej nagranych treści. Wracając natomiast do sytuacji w omawianych 5 krajach europejskich, dodam, że prognozy ekspertów sugerują, że spadki
są już raczej za nami, spadki cen, spodziewana jest raczej ich stabilizacja również liczby transakcji w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy. Warunkiem jednak jest utrzymanie spadku inflacji i ostrożne luzowanie polityki pieniężnej, co poprawi warunki kredytowania. Jednocześnie strukturalne niedobory mieszkań nie zniknęły. Jeżeli budownictwo nie przyspieszy, problem wysokich cen czy czynszów może powrócić, gdy tylko gospodarki znów przyspieszą. I tutaj dodam, że za chwilę zajmiemy się problemem budownictwa mieszkaniowego w Europie w porównaniu z budownictwem w Polsce i Polska wcale tak źle nie wypada, jakby nam się mogło wydawać. W każdym razie, oceniając samą obecną sytuację analizowanych krajów, można powiedzieć, że znalazły się one w punkcie zwrotnym. Okres dynamicznych wzrostów cen został zastąpiony korektą, a nawet spadkami przy ograniczonej dostępności kredytów. Rządy podejmują działania osłonowe i stymulujące, aby uniknąć kryzysu mieszkaniowego. W najbliższych latach kluczowe będzie przywrócenie równowagi między popytem a podażą mieszkań poprzez zwiększenie budownictwa i poprawę dostępności finansowania, tak aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe społeczeństw starzejących się, ale jednocześnie powiększających się na skutek migracji. To wszystko oznacza, że to mieszkalnictwo jest nadal newralgicznym problemem dla wielu społeczeństw, nie tylko dla Polski. No i jak powiedziałem, raczej Polska nie może liczyć na przyrost ludności, przynajmniej według prognoz demograficznych. To są tylko prognozy, podkreślam. Rozpatrując sytuację tych krajów oraz sytuację Polski, trzeba też pamiętać o różnych historycznych zaszłościach. W XXI wiek wchodziła Polska z dużym brakiem mieszkań na głowę mieszkańca w porównaniu z innymi krajami i często jeszcze w wielu krajach ta liczba mieszkań, czy też mieszkańców przypadających na jedno mieszkanie wygląda lepiej niż w Polsce. Co jeszcze raz podkreślam, odnosi się do średniej krajowej, a nie do sytuacji w poszczególnych regionach, gdyż są przecież regiony, w których nastąpiła lub następuje nadal ogromna depopulacja i po prostu mieszkania, można powiedzieć, stoją puste i bez mieszkańców. Natomiast jak wygląda liczba rozpoczynanych budów w XXI wieku w poszczególnych krajach i w tym w Polsce? I trzeba powiedzieć, że o ile startowaliśmy z bardzo niskiego poziomu w roku 2000, no to już ostatnio jesteśmy w zasadzie, można powiedzieć, liderem w budownictwie, licząc liczbę rozpoczynanych nowych inwestycji mieszkaniowych, nowych mieszkań, budowy na głowę mieszkańca. Tak, Polska jest liderem. Ale w Polsce są też ogromne zmiany, bo na początku XXI wieku budownictwo indywidualne było większe, liczba mieszkań budowanych indywidualnie, czyli domów też, bo tak liczy GUS, że mieszkanie to jest również dom, lokal w domu jednorodzinnym na przykład, a dom jednorodzinny może składać się z 2 lokali mieszkalnych, no to tych lokali mieszkalnych w budownictwie indywidualnym budowano więcej niż w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż i na wynajem. I ostatni taki rok, w którym indywidualni rozpoczęli więcej budów niż deweloperzy, to był rok 2014. Od tego czasu w zasadzie udział budownictwa deweloperskiego znacząco wzrasta. Natomiast udział budownictwa społecznego, komunalnego, jak zwał, tak zwał, które według zapowiedzi ministra rozwoju i technologii ma wzrastać, ma być coraz większe, tak naprawdę w ogólnej liczbie budowanych mieszkań nadal jest mały. I można powiedzieć, tak w pewnym uproszczeniu oczywiście, że kiedyś w Polsce i Anglii był bardzo wysoki odsetek budynków jednorodzinnych, ale już teraz Polska przesuwa się powoli w kierunku Szwecji i Austrii, krajów, w których przeważają budynki wielorodzinne. W Szwecji jest to prawie 77%. We Francji
udział budownictwa indywidualnego i tego wielorodzinnego to jest mniej więcej pół na pół. W Niemczech 60-70% nowych lokali powstaje w budownictwie wielorodzinnym. Co oznacza, że struktura budowania w Polsce i tego, jak chcemy mieszkać, gdzie mieszkamy, zmienia się, co zresztą jest spowodowane taką sporą migracją ludności z mniejszych miejscowości do kilku dużych miast, w których siłą rzeczy ludzi stać najczęściej na kupno mieszkania, a nie bardzo stać ich na budowę domu. Te budowy domów wynoszą się często w takie obwarzanki wokół miast, ale tak naprawdę istotne znaczenie mają w obwarzankach kilku zaledwie największych polskich miast. Reasumując, oczywiście Francja utrzymuje największą bezwzględną liczbę rozpoczętych budów, ale Polska dołączyła do czołówki, a można nawet powiedzieć, że wyprzedziła te istotne dla Europy kraje pod względem liczby budów na głowę jednego mieszkańca. W dodatku rok 2024 był drugim pod względem liczby rozpoczynanych nowych budów mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem od początku tego wieku, a można powiedzieć nawet, że od początków przemian ustrojowych. Więcej budowaliśmy tylko za czasów Gierka. Pierwszy miesiąc 2025 roku również pokazał stosunkowo duży udział liczby budów rozpoczynanych przez deweloperów przy dalszym spadku liczby budów rozpoczynanych przez inwestorów indywidualnych. Można zatem powiedzieć, że Polska przesuwa się w tym podziale struktury budowanych mieszkań w kierunku wspomnianej piątki krajów europejskich, gdzie ten udział deweloperski jest w zasadzie istotniejszy i ważniejszy niż mieszkania budowane indywidualnie. I to warto o tym pamiętać. Podsumowując tę audycję, chcę powiedzieć, że oczywiście Polska nie musi odzorowywać dokładnie tego, co dzieje się w innych krajach. Wszędzie mamy różne układy polityczne, różne nastawienie społeczeństw, czy to do własności, czy wynajmu, różne tradycje, różne też ilości substancji nadającej się do zamieszkania, różne potrzeby, no i też na przykład różne prognozy demografii, liczby ludności mieszkającej w jakimś kraju, nie tylko urodzeń, ale także migrantów napływających do jakiegoś kraju. Jednak patrząc się na to wszystko, widać, że zaczyna w budownictwie mieszkaniowym dominować budownictwo deweloperskie, budownictwo czy też zamieszkanie w budynkach wielorodzinnych i oczywiście w mniejszych miejscowościach, tam gdzie jest łatwy dostęp do ziemi, no to nadal będzie to mieszkanie w budynkach jednorodzinnych, bo one są uważane w Polsce za takie wygodniejsze, fajniejsze, ale jeżeli się spojrzycie obiektywnie na to, co w ostatnich latach się buduje w tym tak zwanym budownictwie jednorodzinnym, to jest też sporo takich osiedli budowanych właśnie przez deweloperów, zwanych osiedlami łanowymi, czyli są to ciągi segmentów czy też bliźniaków z bardzo malutkimi działkami, często źle ułożone osiedle z jednym wjazdem tylko od jednej strony i ciągnącą się taką drogą wewnętrzną przez kilkaset metrów. Jest też w Polsce sporo tych budynków jednorodzinnych wybudowanych na przykład w latach 90. czy w latach 80., które w ogóle nie przystają do obecnych wymagań, czy to tych energooszczędności, czy też w ogóle do stylu życia i te budynki, jeżeli będą w słabych lokalizacjach, no to mogą napotykać dużą trudność z ich zbyciem. A dodam, że często te budynki, mimo swoich lat, są w całkiem niezłym stanie technicznym, dlatego że w Polsce wielu właścicieli dba o swoje nieruchomości, remontuje je na bieżąco, stara się je usprawniać, dbamy o stan naszych mieszkań, naszych domów i po prostu może się okazywać często, że taki zadbany dom i nakłady poniesione na zadbanie tego domu, na remont mogą się nie zwracać przy ewentualnej próbie odsprzedaży tego domu po prostu dlatego,
że albo w danej okolicy nie ma popytu na domy jednorodzinne, bo nikt tam już nie chce mieszkać, albo dlatego, że ten dom odstaje oczekiwaniom obecnych pokoleń. No na przykład dziś na pewno nie są popularne domy, które mają 10 pokoi, albo domy, które mają 5 pokoi, a 400 m2. Oczywiście niektórym takie domy się podobają, tak jest, ale większość szuka domów mniejszych, takich bardziej oszczędnych w eksploatacji. I nic nie wskazuje, aby w najbliższych czasach ten trend miał się odwrócić. Jeszcze raz Wam przypominam, że nasi patroni zobaczą na naszym kanale cały pełny artykuł na ten temat z powołaniem źródeł, gdzie dowiedzą się mnóstwa ciekawych moim zdaniem rzeczy. Warto tam zajrzeć i zapraszam do patronowania nam, bo to nas zachęca oczywiście do robienia kolejnych audycji, lepszych audycji. Zapraszam do wspierania na kanale YouTube, zapraszam do sugerowania nam w komentarzach nowych treści, w ogóle do subskrybowania naszego kanału na YouTube i do pisania też komentarzy o swoich własnych rynkach nieruchomości, ale proszę Was, żebyście zawsze podawali nazwę miejscowości, o której piszecie, bo taka dopiero informacja jest ciekawa. Przypominam też, że na stronie symyn24.pl, gdzie są kursy o obrocie nieruchomościami, znajdziecie wykresy zamieszczone w tym filmie oraz wiele innych audycji wzbogaconych o dodatkowe dane, o więcej danych niż to, co możemy przekazać w serwisie YouTube.